dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z kanału Moto Wszystko. Witam Was z paprotkowego lasu, a ze mną jest QJ Motor SRT 550SX. Trzeba przyznać polskiemu importerowi tej marki, że idzie za ciosem we wprowadzaniu motocykli ze średniej klasy adventure'ów. Nie minęło nawet 3 miesiące, kiedy testowałem poprzednika tego motocykla, który różni się tak naprawdę, jeśli chodzi o nazwę, tylko jedną literką, bo tam mamy SRT 550X, a to jest SRT 550SX. Jeżeli chcecie posłuchać, jakie różnice między tymi motocyklami i dlaczego ten jest dużo fajniejszy i dokładnie w takiej samej cenie, to oglądajcie ten materiał. Serdecznie Was zapraszam. Zanim jeszcze przejdziemy do właściwego materiału, serdecznie zapraszam Was na www.motowyjazdy.pl. Przygotowaliśmy dla Was w Abruzji trasy z przewodnikiem. Wy dacie nam swoje motocykle na lawetę, a my odbierzemy Was, już czekając z Waszymi motocyklami, z lotniska w Pescarze. A teraz wracamy do właściwego materiału. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak szybko Chińczycy z QJ Motor są w stanie zmieniać te motocykle. Tak jak wspominałem na początku materiału, testowałem 3 miesiące temu poprzedni model. I ten, mimo tego, że ma prawie taką samą nazwę, różni się absolutnie wszystkim. I biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Chińczycy to robią, w jaki sposób to zmieniają, to mam wrażenie, że słuchają nas, Europejczyków, tego, czego potrzebujemy. I teraz tak, w tamtym modelu najbardziej narzekałem chyba na wagę tego motocykla, bo ten motocykl zatankowany do pełna ważył w okolicach 235 kg, no co na klasę 550 jest dosyć dużym wynikiem. I zaczniemy od ramy i konstrukcji. Jest to zupełnie nowa rama z zupełnie innego stopu, co prawda stali, ale nie aluminiowa, ale to powoduje, że ten motocykl jest już dużo lżejszy. On niezatankowany, bez płynów i bez tych stelaży do kufrów, waży w okolicach 192 kg. No to jest już naprawdę całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że jego poprzednik protoplasta był 30 kg cięższy. Poprzedni model SRT 550X był bardzo podobny swoim designem do motocyklów Benelli, które oczywiście są w jednej grupie. To jest całkowicie nowa konstrukcja, zaprojektowana już w 100% przez Chińczyków. I muszę Wam powiedzieć, że ten motocykl wygląda naprawdę dobrze. Zaczynając nawet od samego koloru, który nazywa się w palecie QJ Motor Sahara. Musicie przyznać, że jest dosyć odważny, bo to taki piaskowy mat. Co prawda z kolegami sprzeczaliśmy się, czy to nie jest przypadkiem kolor mydelniczki, czyli Trabanta, bo dokładnie z tym nam się kojarzy. Ale dobra, porzućmy kolor i przejdźmy w takim razie do przodu tego motocykla. Zauważcie, jak ładnie zaprojektowana jest ta czacha z przodu. No, biorąc pod uwagę sam ring, ten LEDowy, no to nie da się nie zauważyć analogii do KTM-a. Jakbyśmy to zakryli i tutaj by się to światełko dali na górę, to wyglądałoby dokładnie tak samo jak w KTM-ie. Mamy tutaj od razu osłonkę, która jest zespolona z szybą, która, umówmy się, daje sobie takie zabezpieczenie przed wiatrem, natomiast wszystko wygląda bardzo schludnie i ładnie. Teraz jak przeszlibyśmy sobie na boczek, to zobaczcie, jakiej długości jest bak. Bak jest oczywiście metalowy i to nie jest jakaś tam wydmuszka, tylko dokładnie tutaj też mieści się paliwo. Mi to na myśl przypomina, tak jak patrzę z boku Harley'a, Pan Amerikę, no więc wygląda naprawdę okazale. Silnik i jego dekiel, tutaj ten kosz sprzęgłowy zupełnie różni się też od poprzednika. I jak jesteśmy już przy silniku, to jest to zupełnie inna jednostka od tej, którą znamy z SRT 550. I najważniejszą zmianą jest zmiana wykorbienia, dlatego że tam mieliśmy proste 180 stopni, a tutaj mamy 270. Dzięki temu ten silnik jest gładszy, łatwiej przyspiesza, ma też trochę więcej koni. I jedna z najważniejszych różnic jest taka, że tamten motocykl, mimo pojemności 554 cm3, był dostępny dla motocyklistów na kategorię A2. No, miał prawie 48 koni. Tutaj ten motocykl nie łapie się na kategorię A2. Mamy dokładnie tą samą pojemność, 554 cm3 i 56 koni. Żeby być dokładnym, to różne źródła podają, że od 54 do 56, więc to jest ogromna zmiana i tym motocyklem jeździ się zupełnie inaczej, gładziej. Dzięki tym wykorbieniom przesuniętym o 270 stopni mamy wspaniały dźwięk silnika, głęboki. Sam silnik chodzi bardzo ładnie, ma bardzo ładny dźwięk, nie taki jak czasami się zdarza, jakby śrubek do środka nasypać, więc brzmi naprawdę fantastycznie. Tutaj sobie teraz posłuchajcie, jak ten motocykl brzmi.
wykorbienia o 90 stopni w stosunku do 180, czyli razem mamy to przesunięcie 270, powoduje, że ten silnik jest dużo gładszy, przyjemniejszy, ma lepszy dźwięk, lepiej przyspiesza, mniej wibruje. Oczywiście nie jest to żadna nowość, bo jest to znane oczywiście z europejskich czy japońskich motocykli. Chociażby w moim KTM 790 Adventure mamy takie wykorbienie, w Transalpie również. Natomiast kończąc ten wątek silnika, to jego charakterystyka jest bardzo podobna do V2. Powiem Wam, że ta rzędowa dwójka brzmi zdecydowanie lepiej niż SVT 650, które ma V2, które zresztą testowałem na tym kanale. Tutaj będziecie mieli film, to będziecie mogli to zobaczyć. Także ta rzędowa dwójka jest moim zdaniem lepsza niż V2 od SVT 650. Wracając do takiej największej bolączki poprzedniego modelu, którym według mnie była jakoś niefortunnie ustawiona mapa zapłonu i ten motocykl przy dodawaniu gazu, szczególnie z niskich obrotów, tak wyskakiwał do przodu, co dla początkujących bajkerów, dla których przewidziany jest ten motocykl, no jest po prostu mało komfortowe. Tutaj to jest zdecydowanie gładsze, zostało poprawione, dzięki czemu tym motocyklem naprawdę przyjemnie się jeździ. Także te dwie najważniejsze cechy, które powodowały, że niespecjalnie tamten motocykl przypadł mi do gustu, to tutaj już mamy poprawione, czyli tę wagę, mapę silnika, która nie wyrywa nas tak do przodu. Oczywiście nie mamy tutaj możliwości nastawienia żadnych innych map, ale umówmy się, przy 56 koniach mechanicznych, no to jest to na pewno do opanowania. QJ Motor postanowił w tym modelu zostawić dwa super czasoumilacze, czyli grzane manetki i grzaną kanapę. Natomiast jak podejdziecie tutaj bliżej, zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Nie jestem pewny oczywiście, czy jest to skóra, pewnie bardziej jakaś eko, o czym świadczą te wytłoczki. Natomiast jak na to się patrzy, no to jest to jakoś wcześniej niespotykana. Wcześniej te siedzenia były z takiego gumoleum, a to powiem Wam, że wygląda naprawdę premium. Jest średnio wygodna, jeżeli chodzi o mnie, ale tutaj ta tylna część, zadupek, na którym może usiąść pasażer, jest podniesiona bardzo wysoko i powiem Wam, że przy ostrym przyspieszaniu to naprawdę zatrzymuje tyłek przed tym, żeby leciało do tyłu. No, jak sami widzicie, ta wysokość jest tutaj dosyć radykalna. Wiem, że zawsze to mówię, że pozycja na każdym jednym motocyklu, na którym jeżdżę, jest naprawdę bardzo wygodna, ale ten chyba przebija swoją pozycją, kątem ugięcia kolan i tą kierownicą wyprofilowaną tak do góry, no te wszystkie rzeczy powodują, że siedzi się naprawdę bardzo wygodnie, bardzo pewnie i nawet w dalszej trasie ta bardzo wyprostowana pozycja w ogóle nie męczy. Oczywiście konsekwencją tego, że siedzi się bardzo wygodnie, są niezbyt fortunnie usytuowane akurat te sety, bo jeżeli ściągamy nogi, zatrzymujemy się, dojeżdżamy do świateł, czy w ogóle gdzieśkolwiek się zatrzymujemy, no to są umiejscowione w takim miejscu, że trafiacie na nie centralnie nogami i tymi łydkami. One oczywiście bardzo pomagają przy tym, jak już jedziecie i nabierzecie prędkości i nogi na nich trzymacie, bo wtedy jest bardzo wygodnie. Natomiast tak jak ściągacie nogi, no to ja ciągle o to zahaczam. Jak przystało na XXI wiek i motocykl średniej klasy turystycznej, to mamy wszystkie światła LEDowe, łącznie z tylnym, przednim i kierunkowskazami. Zapalone światełko wygląda właśnie w taki sposób, więc przyznacie, że naprawdę atrakcyjnie. Zapraszam Was tutaj za fajerę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy jeźdźca. Jeśli chodzi o porównania do poprzedniego modelu, to mamy tutaj różnicę nawet w samych tych guzikach, prawda? Te plastiki są zupełnie inne niż były wcześniej. Czy one są ładniejsze czy gorsze, trudno powiedzieć, natomiast nie widziałem ich jeszcze w żadnym motocyklu. Ani Benelli, ani QJ Motor, jak wiecie, są z jednej stajni. Tutaj mamy proste przechodzenie do menu, zaraz to pokażę. Podgrzewane manetki, podgrzewana kanapa, kierunki oczywiście, no i trąbka klakson. Ten wyświetlacz jest już Wam znany, bo on pochodzi z modelu SVT 650, który na tym kanale już testowałem. Wygląda trochę po chińsku jednak, no ale mamy tutaj wszystkie najważniejsze rzeczy, które nas interesują. Ciśnienie z przodu i z tyłu, temperaturę otoczenia, przepraszam, nie otoczenia, tylko temperatury oczywiście pochodzące z tych czujników TPMS. Obroty, włączoną, wyłączoną kontrolę trakcji, tak jeszcze dla ścisłości nie da się jej tutaj wyłączyć w bardzo prosty sposób, natomiast jak jest przekręcony zapłon, to po prostu nam się świeci. Wpity bieg, prędkość, no i tutaj zestaw tych takich rzeczy elektrycznych typu zapłon i kontrolka oleju. Kończąc ten wątek, możemy oczywiście zainstalować aplikację QJ Motor. Dzięki temu będziemy mogli przerzucić 1 do 1
nawigację, którą mamy w tej aplikacji, żeby wyświetlała nam się na całym ekranie. Ta nawigacja pochodzi od Mapboxa. Jest to chińskie rozwiązanie. Niestety mi do gustu nie przypadło, ale w większości chińskich motocykli po prostu takie znajdziecie. Jak jesteśmy z przodu, to jeszcze warto powiedzieć o gniazdach do ładowania. Fajnie, bo mamy tu USB-A i USB-C, więc wszystkie nowe sprzęty również obsłużymy. Co prawda nie ma tutaj w standardzie miejsca do zamontowania jakiejś poprzeczki, żeby powiesić sobie nawigację czy telefon. No i tutaj mamy normalne gniazdo zapalniczki samochodowej, więc jeżeli macie jakiś starszy kompresorek albo cokolwiek innego, to można tutaj to sobie podłączyć. W standardzie, dokładnie tak jak w poprzedniku, macie osłony rąk, czyli handbary, gmole, które wyglądają całkiem sensownie. Co prawda nie wystają jakoś mocno za obrys motocykla, ale wydaje się, że będą to wszystko chronić. Mamy aluminiową osłonę kolektorów i silnika. Sprawdziłem ją magnesikiem, więc faktycznie jest aluminiowa. Ten zestaw jest również w standardzie, czyli wystarczy dokupić kufry boczne, które obecnie można dostać w okolicach 2800 zł. Co prawda one będą dostępne w okolicach września dopiero, no ale uczynią z niego pełnoprawnego turystę. Jeśli chodzi jeszcze o design, co jest w standardzie, no to mamy tutaj te koła szprychowe, bezdętkowe, wychodzące na zewnątrz, ale to już widzieliście we wszystkich innych motocyklach. To, co jest trochę nietypowe, to na pewno wskaźnik płynu chłodzącego, bo dawno nie widziałem motocykla, w którym jest to tak zorganizowane. W starszych motocyklach zwykle jest to tutaj gdzieś tam z tyłu, no a tutaj możemy zobaczyć, czy czegoś nam tam nie brakuje. W standardzie jest również wentyl pochylony na bok, co nie jest bez znaczenia, dlatego że wkładanie tutaj tego pistoletu, żeby napompować koło, zawsze jest trochę kłopotliwe, jak są tutaj też szprychy. Tutaj wystaje na zewnątrz, więc wygląda dosyć fajnie. Jak jesteśmy z przodu, to możemy powiedzieć też co nieco o zawieszeniu tego motocykla. Przód i tył od Marzocchi, czyli nie najgorsza firma. Pełna regulacja. Przy jednej i drugiej ladze jest, więc to też fajna rzecz, bo nie często jest to spotykane. Średnica goleni 43 mm. Skok tego zawieszenia to 150 mm z przodu i podobna wartość z tyłu. Natomiast to, że można je nastawiać, powoduje, że naprawdę do każdych warunków możemy sobie dobrać to zawieszenie. Jeśli chodzi o prześwit, to jest 19 cm, czyli to jest już wynik bardzo dobry, jeśli chodzi o jazdę w terenie. Zawias jest usposobiony raczej bardziej asfaltowo, ale jak ktoś jest doświadczonym bikerem, to bez problemu ten motocykl może zabrać w teren. Co prawda opony są prawie w 100% szosowe. Warto też powiedzieć, że są to Metzellery. Sobie myślę o tej firmie i o tym, że jest praktycznie w każdym chińskim motocyklu, to albo mają dobrych handlowców, albo po prostu bardzo tanio to sprzedają. Dzięki temu, że motocykl jest dość lekki, jak na porównanie go do poprzedników, środek ciężkości jest całkiem nisko, to nie jest taki ociężały i bardzo fajnie się jedzie też na stojąco po takim lesie. Tak płynnie teraz przechodząc do hamulców. Z przodu dwie tarcze 320 mm, z tyłu jedna 260, oczywiście w standardzie ABS zgodnie z nowymi wymogami. Jest to produkt QJ Motor, nigdzie nie znalazłem, kto dostarcza ten podzespół, natomiast wydaje mi się, że we wszystkich plusach, jakie wymieniłem przy okazji tego motocykla, to te hamulce są jednym z najsłabszych elementów. To nie jest coś, co powoduje niebezpieczeństwo. Hamowanie nimi nie jest dość przyjemne, bo jest słabe dozowanie. Tutaj albo jedziecie, hamujecie, naciskacie i prawie hamuje od razu, albo w ogóle, więc dla mniej doświadczonych bikerów jest to po prostu niekomfortowe. Ja oczywiście się już do tego przyzwyczaiłem. Jeżeli nie jeździliście wieloma motocyklami, nie macie porównania, to myślę, że nie będzie dla Was to wielki problem. Patrząc na postęp, jaki wykonuje QJ Motor, co pół roku wypuszczając nowy, bardziej dopracowany motocykl, zastanawiam się nad sensem istnienia w sprzedaży jego poprzednika. W zasadzie jedyny sens pewnie jest tylko taki, że tamten motocykl jest na A2, a ten motocykl jest na pełnoprawną kategorię A. Nie da się uniknąć też porównania ceny, bo one kosztują dokładnie tyle samo, 24 990 zł. No i jeżeli miałbym do wyboru jeden albo drugi, no to zdecydowanie wybrałbym ten. No pewnie dlatego, że jest ładniejszy, jest jakiś, jest szybszy, ma więcej koni, może wyposażenia nie ma lepszego, ale stylowo jest zdecydowanie fajniejszym
motocyklem. I teraz pytanie, dla kogo ten motocykl jest przewidziany? W mojej ocenie jest to wolumenowy motocykl, jak to lubią mówić dealerzy, czyli taki, którego będzie się sprzedawać całkiem sporo ze względu na swoją niską cenę, całkiem niezły wygląd i grupę docelową, czyli takich motocyklistów, którzy albo dopiero zrobili prawo jazdy, albo wracają po dłuższej rozłące do jazdy na motocyklu. To za 25 tysięcy złotych mamy sprzęcik, którym bez problemu możemy pośmigać po mieście. Bardzo dobrze wygląda. Biorąc pod uwagę dużą powściągliwość Japończyków w designie, to oni niechętnie odchodzą na przykład od swoich markowych kolorów i tak dalej. Te motocykle są szare, czarne i tak dalej, a tutaj mamy piękny kolor Sahara nawiązujący do Trabanta. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Zapraszam Was do abruzji i do obejrzenia pozostałych materiałów na tym kanale. No i koniecznie dajcie znać, co sądzicie o rozwoju marki QJ Motor. Do zobaczenia. Dzięki. Cena tego motocykla, to co daje w standardzie i jak wygląda. Bo za 25 zł mamy całkiem niezłe wozidełko. Na koniec damy.